Kto ogarnia przekąski na sylwestrową imprezę w gwiezdnowojennym stylu? Admirał Snackbar. Tym zacnym sucharem witamy Was w 14. już odcinku podcastu o Gwiezdnych Wojnach. Wystąpi w nim dwóch specjalistów. Jedajka Cześć wszystkim. i pszczelarz starszy Dzień dobry. oraz jeden amator, czyli skromny, acz wciąż zły ojciec. Nadszedł czas na podsumowanie roku i nowe nadzieje na nadchodzący. Żeby tradycji stało się zadość, jako pierwszy głos zabierze Jedajka, a pytaniem numer 1 będzie: jak oceniacie miniony rok w świecie Gwiezdnych Wojen? Jakby jeśli miałoby być, nie wiem, ocena szkolna, to ja bym dał chyba trójeczkę z plusem, bo moim zdaniem najciekawsze rzeczy, które się działy dookoła fandomu, są na świecie Gwiezdnych Wojen właśnie związane z fandomem, a nie z samymi produkcjami, bo no raz, prelekcja, no, to dla mnie duże było jednak wydarzenie, ale też no premiera Akolity i to, co się działo dookoła tego serialu, to jest dla mnie niepojęte. No dla mnie, no Ki-Adi-Mundi, no ta postać, o której nikt nie dawał, za przeproszeniem, kochania do czerwca, pojawił się w serialu i ludzie zaczęli dramatyzować. Ale co do w ogóle całego roku, co powychodziło, to jestem średnio zadowolony, bo te seriale nie dostarczały aż tak bardzo, bo okej, Zgraja najlepiej wyszła z tych wszystkich seriali moim zdaniem, mimo że troszkę były problemy z tempem. Opowieści Imperium, odcinki z Barris były spoko. Z Barris były spoko. Odcinki z Morgan, no mam dużo z gotowania bigosa na uspokojenie, szczególnie gdy pojawił się Fraun i tam zaczęły się duże zgrzyty książkowo-kanoniczne. Potem mamy Akolitę, który jest dla mnie średni i jakoś nie będę płakał, że nie odnowią, bo serial był drogi, nikt tego nie oglądał, ludzie mieli to gdzieś zbytnio, więc było jak było. Potem z gier wyszedł Star Wars Outlaws od Ubisoftu. Nie grałem, więc ja się nie mogę wypowiadać zbytnio. Wiem po prostu, że to jest taki podobno to jest taki typowy średniak od Ubisoftu ze znajdźkami. I jakoś nie spieszy mi się na razie do grania. Pewnie kiedyś zagram, jak tam będzie na promocji albo nadarzy się jakaś okazja. No i mamy Załogę Rozbitków, czyli serial, na który nikt nie czekał, a okazuje się na razie najlepszy. Na razie, bo omawiamy to, gdy wyszły 4 odcinki, nie wyszedł cały, więc nie wiemy, co się stanie. Może nagle jakoś spadnie i to będzie najgorszy serial, jaki wyszedł. Ale do tych 4 odcinków jest dobrze. Dlatego mówię, The Bad Batch wyszło cała, Akolita wyszedł cały, to mamy połowę serialu dopiero. A ty, pszczelarzu, jak go oceniasz? No, pod kątem zestawów na pewno dość pozytywnie. Przede wszystkim Fives i chyba Rex, który wyszedł w tym roku, mocno podbija stawkę. A Kolita, była taka jaka była. Ja nie mam tego sentymentu, więc nie będę oceniać jakoś krytycznie. Była ciekawa, ale zaburza ten fandom, że od chyba 200 lat czy albo dłużej nie było Sithów. Co do Załogi Rozbitków, to mi się nawet podoba. Śmieszne, a ten słonik ciągle mi to nie daje spokoju, z jakiej jest rasy, bo wiem, że z tej samej co Max Rebo, ale więcej nie pamiętam. No jeszcze było Lego. A, Lego, no tak. A nie, Lego to była taka normalna przygodówka, śmieszna, żeby po prostu się fajnie bawić i taka trochę ewidentnie pod zestawy. Przynajmniej dla mnie. No dobrze, to jest twoje zdanie, masz do niego prawo. No cóż, ja z kolei mogę powiedzieć, że było to dla mnie dość aktywny rok, bo i tu z wami siedziałem i oglądałem i słuchałem, więc tak coraz jakbym bardziej zagłębiał się w ten świat, ale nadal nie wiem nawet, czy byłbym padawanem, jeśli mam to tak uczciwie ocenić. To tak wyskoczę z kontrargumentem do pszczelarza, że wszyscy, którzy wiedzieli o Sithach, nie żyją. Nie żyli w akcji. Mają wyczyszczoną pamięć. Bo jak bardzo uważam ten serial za średni, on w ogóle nie zniszczył uniwersum, żadnego kanonu, nic tam nie zostało naruszone. Wręcz przeciwnie, było dużo nawiązań do legend i ludzie tu powinni być uradowani, tylko jakość serialu to trochę przyćmiło. Trochę. Runęło to.
Jednak te ludzie, którzy siedzą w legendach i czytają te książki, komiksy, grali w gry, to tak, zobaczą ten Metal Cortozis, który wyłącza miecze świetne, zobaczy Darfa Plegisa i na przykład wie, że ta planeta jest zbierane te złoża Cortozis, może to być ten Bandemik z początku książki. Może, bo jeszcze nie jest potwierdzone. To tak mam wstęp. A to kontynuacja Akolity w końcu będzie, czy nie? Nie wiem, wątpię, bo chyba nie chcą przeparać kolejnych pieniędzy i coś czuję, że będzie tak samo jak z Solo. Że po prostu wszystkie wątki z Solo, które nie zostały zakończone, będą przeniesione do jakichś animacji, komiksów, książek, jak to jest właśnie z Kirą, jak to były te komiksy z Kirą, gdzie o Hanna Solo zamrożonego walczyli, czy teraz w Outlaws się pojawi Kira. No po prostu wątki będą ciągnięte gdzie indziej, bo wątpię, bo jednak tam były pozytywne rzeczy. No Kimir był spoko postacią. Jako ten Sito, nie Sit, nie wiemy jeszcze, mógł być uczeń Plegisa, co jest potwierdzone, ale nie wiemy, czy w ogóle ma jakiś status Sita, czy na przykład akolity do obalenia Plegisa. Więc no tak, to się na pewno się będzie kontynuowane, ale wątpię, żeby to był drugi sezon. A tu powiedziałeś ciekawą rzecz, że fani, którzy znają legendy, to tak naprawdę widzieli te nawiązania. Czyli co? Czyli tu była jednak faktycznie szansa, żeby no nie tylko puścić oczko, ale tak jakby zadowolić tych takich hardkorowych fanów, którzy znają legendy w odróżnieniu no, od takich przygodnych oglądaczy jak ja. Nie mogę to ocenić tylko, bo moje otoczenie, to moje otoczenie, a że ludzie, którzy serio interesują się Gwiezdnymi Wojnami, mieli problem do akolity, jeśli chodzi o, nie wiem, scenariusz, dialogi, montaż, rozwleczone albo na jakieś szybkie kończenie się odcinka, a ludzie, którzy są no, turystami, to czyli po prostu przychodzą, udają, że znają po prostu całe uniwersum i zaczynają tłumaczyć, że na przykład Ki-Adi-Mundi nie powinien tu być, a nie broni na przeszkodzie, żeby był, że jest metal, który wyłącza miecze świetlne. No, to było, albo ucinanie włosów mieczem świetlnym. Przypominam, że Anakin miał usunięte właśnie ten kosmyk Padawana w animowanych Wojnach Klonów Tartakowskiego i to była jedna ze scen właśnie z użyciem miecza świetlnego do usuwania włosów. Tak samo jak Kal Katarn w serii Jedi Forces właśnie goli sobie brodę, jak się nim nie ruszamy. W grze on sobie goli brodę mieczem. Więc niech ludzie lepiej niech się po prostu, bo nie ma nic złego w przyznaniu się, że się nie czytało wszystkiego i nie grało we wszystko, nie ma w ogóle tego obowiązku. Ale jak ktoś przychodzi i mówi, że no, zna się na wszystkim i rzuca się na rzeczy, które były w legendach, ma się budane na tacy, no ta planeta i to Cortozis, który wyłącza miecze, to było w pierwszym rozdziale, bo jeszcze był wstęp do Plegisa, ale jeden z pierwszych stron książki. No to ludzie, no to wiadomo, kto nie czyta i mówi, a kto czyta i się wypowiada. To bardzo wbrew pozorom dało się wykryć przy premierze Akolity, że dużo rzeczy było takie rzucania się no, o elementy, które zawsze istniały, na przykład ten fioletowy miecz świetlny. No proszę was, no Windu nie był pierwszym Jedi, który miał fioletowy miecz świetlny, ani nie był też ostatnim. No to ciekawe, bo no jednak do dzisiaj pokutuje ten mit, że to było życzenie po prostu aktora i że taki miecz miał być dla niego. Tak, to było życzenie, bo to trzeba też rozluźnić, że co innego uniwersum jak se raczkowało poza George'em Lucasem, a co innego przy George'u Lucasie. To nie jest tak, że też czerwony miecz świetny był zacementowany na początku tylko do tych złych, bo jednak w komiksach tam rok przed Mrocznym Widmem chodzili sobie Jedi z czerwonymi mieczami świetnymi i nikt nie miał o to pretensji. To właśnie u George'a Lucasa funkcjonowało to niebieski, zielony, czerwony. I przyszedł Samuel Jackson i chce fioletowy. No dobra, dostał fioletowy. Znaczy pasuje mu, no szkoda, że aktora zmarnowano w prequelach, ale to swoją drogą. Dobrze, tak już pobieżnie przerobiliśmy ten rok. Pewnie do niego wrócimy, ale przeskoczmy dalej. Jakie macie nadzieje na ten nadchodzący? Chcę zobaczyć zdjęcia z planu jakiegokolwiek filmu Gwiezdnych Wojen, żeby był dowód, że on w ogóle istnieje, bo jest tyle zapowiedzianych rzeczy. Jeszcze mają być kolejne pewne zapowiedziane rzeczy na Celebration, bo w przyszłym roku będzie w Japonii. O seriale się nie martwię. Nie martwię się tylko dlatego, bo Andres w przyszłym roku jest jedynym serialem aktorskim. Nie wiemy, czy nie ogłoszą nagle jakiejś animacji, ale Andor jest na tą chwilę jedynym serialem zapowiedzianym. Więc się trochę jaram. No potem w przyszłym roku, w 2026 może być Ahsoka, a potem nie wiemy, co będzie z serialami. Filmowo tak samo, bo jedyne co wiemy,
no to te wszystkie plotki o serialu Mandalorianin i Grogu. Więc też trochę biednie. No i Mam- jeszcze Rey, nie? W 2026. Tak, ale jedyny film, który się w ogóle ruszył, w ogóle jest już w fazie postprodukcji, to jest właśnie film o Dinie i Grogu. A to, że czy Rey powstanie, czy pierwszy Jedi, tam jeszcze jest przecież trylogia Johnsona, zapowiedziana 7 lat temu, Waititi miał robić filmy. No po prostu tyle tych filmów jest w ogóle zapowiedzianych i nikt tego nie rusza. Teraz znowu powracają plotki mojego ulubionego filmu, z którym sobie lubię żartować, czyli Eskadra Łotrów, Rogue Squadron, który Patty Jenkins, nie wiem czy nadal, ale lubię jak się pojawiają te plotki, że film wyszedł z tego limbo i znowu nad nim tworzą, a potem, że znowu nie tworzą, znowu jest martwy. I bardzo lubię sobie przy każdym właśnie takim podsumowaniu roku sprawdzać, czy jest, bo to warto powiedzieć, 4 lata temu zapowiedziano ten film. 4 lata temu zapowiedziano też film Waititiego, 4 lata temu zapowiedziano Akolitę i chyba Indiana Jonesa, o ile pamiętam. O, no to kurczaki. Niewiele się od tego czasu zmieniło. Nadal czekamy na te większe rzeczy. No ale na to jakie ty masz nadzieje, pszczelarzu, na nadchodzący rok? Pod kątem filmowym, no to żeby nie spaprali tego filmu z Mandem. No, a tak jeszcze pod kątem Manda w wersji Lego, to ja ciągle czekam na kantynę z pierwszego odcinka Manda. Bo tak sentymentalnie po prostu, żeby było pokazane w Lego to, gdzie się to wszystko zaczęło. A tak, poza tym to nie wiem, jakiś może mini battle pack klonów albo coś tego typu. Więcej wymagań chyba nie mam. No tak, już jesteś tak stary, że faktycznie już ta fala sentymentu cię dopada. Teraz trzeba zacząć kolekcjonować coś, co się oglądało za młodo, tak? To niedobrze, Aha. to niedobrze. Nie. Jeszcze parę lat i będziesz bardziej hardkorowy niż Jedajka, tylko jeszcze... Nostalgia to bardzo uzależniająca substancja i ona nie działa dobrze na wszelkie fandomy. Oj, ja tu powiem tak, że nie wiem, co bym chciał zobaczyć w przyszłym roku, ale na pewno chciałbym się dowiedzieć, czy pojawi się jeszcze SM33, bo tak przygotowując się do naszej rozmowy, dowiedziałem się, że podkłada go Nick Frost. Ja nie wiem, czy go ludzie kojarzą, czy nie, ale dla mnie to zawsze będzie Ed z Wysypu Żywych Trupów, czyli jedna po prostu ze wspanialszych ról. No i okazuje się, że on podkłada tego droida, to powiem szczerze, muszę chyba jeszcze raz sobie to puścić w oryginale, żeby zobaczyć jak to mu wyszło. No i mam nadzieję, że on na przykład się pojawi w jakimś właśnie serialu bądź filmie gwiezdnowojennym. Znaczy się to nie broni w ogóle, żeby oddzielać aktorów. Bo na przykład Ray Stevenson, który grał Bailana, pojawił się też w Rebeliantach i Wojna Klonów i podkładał głos. Więc to na szczęście głos można oddzielić, ale też aktorzy też się pojawiają. Niezależnie od tego, w jakim są filmie. I mogą się pojawić kilka razy i na razie nikt o to się nie rzuca, no bo to z reguły są cameo, w sensie aktorów, nie postaci z Gwiezdnych Wojen i po prostu my ich kojarzymy. Okej, ale jak już tak zaczęliśmy o tych rozbitkach, to powiedzcie mi, czy ta załoga rozbitków tknie nowego ducha w uniwersum, tak odmładzając je? I od razu powiem, że my dopiero po 3 jesteśmy, że tego 4 jeszcze nie zdążyliśmy machnąć, więc możesz mówić śmiało, nadrobimy, nie obrazimy się. Inni niech się przygotują na spoilery. Czwarty pod koniec dopiero szefa było, ale zależy, czy mówimy o odświeżeniu, że ludzie się zakochają w Gwiezdnych Wojnach na nowo, czy mówimy o odświeżeniu uniwersum. Myślę, wiesz co, o takim bardziej podejściu. Możliwe, że to bardziej, więc byłaby chyba ta pierwsza wersja, no bo jednak jest to no już taki stricte młodzieżowy serial. Tu już nie ma co się oszukiwać. On, tak jak wiadomo, same Gwiezdne Wojny są dla młodszego widza, no to tutaj jest to bardzo widoczne, chociażby po tym, jak zachowują się bohaterowie. Odpowiadam nie. Nie odświeży, Brutalne. bo no, przykro mi to mówić, ale nie, fani nie lubią nowych rzeczy w Gwiezdnych Wojnach. I będę to powtarzał. I nie mówię tu tylko o Akolicie, bo wiem, że się ludzie rzucą. Nie, Andor też był słabo oglądany. Rósł oczywiście, oglądalność rosła, ale to nadal jest top 3 najgorzej oglądanych i Ahsoka. Bo ludzie myśleli, że pojawi się tam Rex, postacie z Rebeliantów, to wszyscy będą wiedzieć. Nieprawda. Najwyżej ocenianym odcinkiem był odcinek z Anakinem. Przykro mi to mówić. Potem pojawił się Thrawn, to trochę oglądalność spadła. Ludzie tylko chcą wiedzieć dane postacie. Więc takie życie w bańce, że na przykład żeby Disney zarobił miliardy i w ogóle był najlepiej zarabiającą firmą w historii z filmami w top 3, to powinni robić film o Starej Republice. Nieprawda, bo
o Starej Republice ledwo kto wie, gdy się wyjdzie z bańki gwiezdnowojennej, a te filmy muszą trafiać do przeciętnego widza. I w Załodze Rozbitków przeciętni widz na razie nie widzi Mieczy Świetnych, nie widzi Imperium, no, które upadło, bo to się dzieje po 6. części, ale w ogóle nie widzi nic żadnego nawiązania. I Max to był te X-Wingi w 3. odcinku, no i używanie mocy przez Joda, no to no, ludzi to nie rusza. Ludzie, przykro mi to mówić, ale no w popkulturze mamy teraz taki, w ogóle nie tylko w Gwiezdnych Wojnach, ale taki moment, że ludzie chcą widzieć tylko znane nawiązania i to widać w Marvelu. To przy okazji, bo był już prawie 3 lata temu, przy okazji premiery Doktora Strange'a 2. Nie wiem, czy nie oglądaliście, czy nie? Ja nie widziałem, nie wiem. Ale chodzi o to, że pojawiały się wycieki, kto to się nie pojawi. Film nie spełnił tego, był zupełnie inny i ludzie się rzucali nie na jakość filmu, tylko dlatego, że nie spełniły się rzeczy, które chcieli zobaczyć. Na przykład Toma Cruza jako Ironmana. No, i to jest problem z obecną popkulturą, że ludzie chcą po prostu widzieć bezpieczne rzeczy. To samo, co widzieli kiedyś. Tylko tutaj to też jest warto przypomnieć, to przy okazji jak ludzie wracają do starszych gier, nie tęskni się za grą, tęskni się za wspomnieniami tamtych czasów, bo odpaliłem niedawno kilka gier z mojego dzieciństwa i niektóre się zestarzały naprawdę źle. Więc to działa tak, że no ludzie tęsknią za tamtymi czasami, a nie za samym grą, filmem, serialem. Okej, a ja tak wracając do swojej przemowy wcześniejszej, kiedy mnie zły ojciec pytał, to ten słonik, bo nie pamiętam imienia, Nil. Nil, no tak. To on jest, mi się wydaje, z tej samej rasy co Max Rebo, czyli z jakiej rasy? Nie jest ortolaninem, już było potwierdzone, bo toczą się zawsze niezliczone bitwy od wielu lat. Te bitwy są starsze niż ja, albo starsze niż moja wiedza o Gwiezdnych Wojnach, że ortolanie albo mają tylko parę nóg i nic więcej, a niektórzy ortolanie mają parę nóg i parę rąk. I o to zawsze zależało od komiksu, od tam książki i ludzie się strasznie wykucali o to. Na przykład maskotka Maxa Rebo z 90 któregoś tam roku ma parę rąk i parę nóg, a w filmie miał tylko parę nóg. Więc ludzie o to raczej i dlatego jak się pojawił Nil, to zaczęły się znowu tworzyć teorie i znowu te bitwy. Aż twórcy powiedzieli, nie, to nie jest ten sam przedstawiciel rasy co Max Rebo, to jest zupełnie nowa postać i zaczyna się robić ciekawie, bo no tych takich słonikowatych to widzimy na tych pomnikach, na tym At-Atin i zaczyna być teoria, czy to nie są właśnie te, bo widzimy, że jest tylko kilka raz tym At-Atin poza ludźmi i czuję, że to też może mieć duże znaczenie w tym, że to jest jakiś, nie wiem, projekt wielki i pilnowania tych planet i oni są odcięci od wydarzeń z całej galaktyki. No, widzieliśmy w 3. odcinku, troszkę ich ominęło, cała galaktyczna wojna domowa. Wojny klonów, na moim zdaniem też, tylko nie wiem teraz, czy to ta planeta jest wyizolowana od czasów Starej Republiki, czy Wielkiej Republiki, bo są nawiązania w obie strony i może to i tak dostaniemy pewnie odpowiedź. Szczerze wolałbym Starą Republikę, żeby no, fani Starej Republiki dostali coś od siebie, ale coś czuję, że to będzie troszeczkę później, czyli nie wiem, tam 300 lat, 400 przed Mrocznym Widmem, coś takiego. Usatysfakcjonowany odpowiedzią? Tak. No to teraz ty odpowiedz, jak sądzisz, czy ta załoga rozbitków pchnie to uniwersum w nowym, lepszym kierunku, czy jak co się stanie? W sensie, jak chodzi o młodych fanów typu ja, to nie wiem. Nie wiem. A To kto ma wiedzieć? twórcy serialu. A tak to pod kątem zestawu na pewno kogoś pchnie, bo ja, jeśli będzie się jakoś dało kupić, to ja tego Nila na pewno będę chciał kupić. A tak czy jakoś to o młodych fanów innych wzbogaci, w sensie no pszczelarzowi młodszemu się podoba, więc nie wiem, jest szansa. Go później zapytam. Ty musisz mieć bardzo bogatych rodziców, bo ty cały czas na tym Lego dzisiaj, tak? Nie mam. Nie, po prostu lubię Lego.
Rozumiem, rozumiem. W ogóle ten serial ma taką lukę pokoleniową, bo na młodszych co teraz działa, no bo widzą ludziom taką bajkę dla dzieci, gdzie ma jakieś wielkie stawki. Do mojego pokolenia to nie trafia, w sensie, to zaraz wytłumaczę, i jest pokolenie wyżej, które wychowało się na tych filmach Spielberga, tych takich przygodowych, e, ludzie to też wymawiają wpływy Goonies, tych Simpsonów, tych pierwszych z lat 90. No dla mojego pokolenia no to nie trafia, bo no, nie mieliśmy, dlatego jest taka luka pokoleniowa i ci starsi bardzo lubią ten serial, bo przypomina im dzieciństwo i młodsi lubią, no bo luźniejsza przygoda, no. Już te takie stare pryki 20-30 lat mówią o fanach, bo to jednak przeżywanie w uniwersum o szlafrokach no trochę nie przystaje przyjrzeć tak seriali, no ale na przykład no wiem, dużo ludzi nie trafia po prostu ten serial, bo jest za dzieci. Ale to ciekawe, co powiedziałeś faktycznie ze starszym pokoleniem, które pamięta te filmy Spielberga, no to może. Takie przygodowe też Goonies, bo w Goonies też jest dużo nawiązań. O, z Goonies będzie bardzo dużo nawiązań. Jest właśnie do Simpsonów, do tych właśnie tych przygodowych Spielberga, do takich luźniejszych rzeczy, do właśnie Wyspy Skarbów, nie planety, bym się władował. Przecież Silvo, jako ten, nie pamiętam, kapitan Silver, nie jestem w stanie przypomnieć, nie będę grzeszył, więc nie ten. Szkarłatny Jack? Tak, Szkarłatny Jack. tak, Crimson Jack to też, ale też pojawił się w Gwiezdnych Wojnach. I sam SM-33, który to jest Smee, czyli ten majtek, czy tam bossman kapitana Haka z Piotrem Szepanem. A, to dobrze. To też. No i to są, no mówię, właśnie to jest ta luka pokoleniowa, że starsi wiedzą, o co chodzi, moje pokolenie nie i pokolenie niżej, no lubi, no bo luźna bajka. To jest, mówię, jest ta luka pokoleniowa ogromna. Ale to z tym Bo to, majtkiem ciekawe, powiem szczerze, a to ci pozwolę wbić w zdanie, że może to być przemyślana taktyka, bo kiedyś gościłem na dywaniku Maćka Chmiela z Bielskiego Studia i tam właśnie mówią, że teraz się celuje bajkami tak, żeby właśnie dziadek z wnukiem obejrzał, czy tam babcia z wnukiem. Że to jest taka dobra teraz metoda, bo ona tych starszych znowu angażuje, ich interesuje, więc jest to przyjemny czas spędzony właśnie z tym już młodszym pokoleniem. I że faktycznie jest to jakiś pomysł na rozruszanie, no bo oni wtedy pójdą, a tak wiesz, tak to teraz często jest, że to starsze pokolenie, no to kupuje tak, no musi spytać tego dzieciaka, czy na pewno, czy to ma sens, a tak to sam może jednak wybrać kogoś, kto mu się w tym podobał. znaczy, jestem w 100% uwierzę w tą teorię, tym bardziej, że no, jest dużo właśnie nawiązań do tych starych historii właśnie w Załodze Rozbitków. No a moje pokolenie, to jak wszyscy wiedzą, no, jestem z pokolenia prequeli, mimo że tych filmów nie lubię, ale prequele, Wojny Klonów, za dzieciaka, no to ten film nie trafi zbytnio też. Jedyne co, no to moje pokolenie miało Planetę Skarbów. No to też jest tą kosmiczną wersją Wyspy Skarbów i z nawiązania kilka ogarnie. No ale mówię, no znam dużo ludzi, które właśnie, i też w komentarzach to widać na stronie, gdzie pisze, że no z dzieciakami oglądałem, to tak siada, ale samemu nie daliby rady zbytnio. No i chyba o to chodzi, no do dzieciaków ma trafiać ten serial. Nikt nie miał oczekiwań i to chyba dobrze działa, bo wszystkie teraz Gwiezdne Wojny, na których się nie ma oczekiwań, są dobre. To tak też nikt chyba nie miał oczekiwań co do Odbuduj Galaktykę. I okazało się, że to jest całkiem spoko animacja klockowa. Mimo, że trochę tak, no oczywiście, że jest niekanoniczna, ale zrobienie z Jedi Boba taką pełnokrwistą postać, której współczujemy, no dla mnie Jedi Bob to jest po prostu Jedi mem z 2002 roku, który był dorzucany do klockowej kanonierki, a nie jakiś potężny Jedi, który tam pilnował porządku w galaktyce. No tak, no. Coś w tym faktycznie jest. Zmniejszone oczekiwania zawsze są szansą dla takich filmów i seriali. Dlatego tutaj wszystkim słuchaczom polecam wmówić sobie, że nie czekacie na drugi sezon Andora. Ja też próbuję, bo będziemy mieli oczekiwania i będzie bardzo źle, jak nie dowiedzie. Ale nie, ufam twórcom Andora akurat. No ale Andor to już chyba kwiecień, prawda? To tak można powoli już ocenić, jakie są szanse, że wyjdzie w terminie. No i czy wyjdzie. Wyjdzie. Mam wrażenie, że będzie miał większą oglądalność, tym bardziej, że zgarnął nagrody i to takie poważane nagrody, nie nagrody popularności. Był odcinek One Way Out, był nominowany do nagród Emmy.
I sama nominacja już dla odcinka Gwiezdnych Wojen to jest wielkie wydarzenie. No, tam była duża konkurencja wtedy. To był 2022, to chyba mamy Sukcesję, mamy Better Call Saula, Debera, ale to chyba były różne kategorie, więc nie znam przypomnieć, ale samo to, że odcinek Gwiezdnych Wojen był nominowany do nagród Emmy, co w kategorii innych niż kostiumy, czy muzyka, czy efekty specjalne, to jest zaszczyt dla Gwiezdnych Wojen. Więc liczę, że drugi sezon Andora weźmie pisanie z pierwszego sezonu i doda trochę tej efektywności, żeby do to przeciętnego widza dotarło. Ale żeby w takim stopniu, żeby to nadal był Andor, żeby to nadal był wyjątek w całym uniwersum Gwiezdnych Wojen. Żeby to nie został tak serialowane, że ludzie muszą znowu widzieć tysiące cameo niepotrzebnych. Chociaż mam wrażenie po tych plotkach i zdjęciach z planu, że jednak będzie utrzymana nadal ta powaga i ta wysoka stawka tworzenia się sojuszu. A tak pod kątem Lego, to jak oceniasz ten rok? Bardzo dobrze. Nie mówię o cenach, ale o samo to, o przejechanie prętem po kratach wszystkich ludzi, którzy masowo kupowali tego Venatora, żeby mieć Rexa. I same te plotki, że pojawi się Rex w Microfighterze i ten cały płacz w internecie, że to było ekskluzywne. No było czasowe, ekskluzywne. Poza tym to Lego zawsze było dla dzieci. I dzieciaki, które oglądają sobie teraz na Disney Plus animację Wojen Klonów, zobaczą Rexa, to chyba chcą tego Rexa. A kto wam wybuli prawie 3000 złotych na coś, co będzie zbierało kurz na półce, żeby mieć jedną figurkę. Jeśli ktoś kupił tego Venatora tylko dla figurek, to mu nawet nie współczuje, nie chce wywala kasę w błoto, bo kolekcje dla ludzi, którzy lubią klocki, to sam Venator z prequeli, z okresu prequeli, no, który jest super statkiem, to powinno robić wrażenie, a te figurki powinny być dodatkami, o czym też zapominają stare chłopy 30 lat, które się sapią, gdy w magazynie Lego nie będzie figurki. Nie, to wszystko jest dodatek, bo dzieciaki mają komiksy, mają tam jakieś szlaczki do rysowania, labirynty i konkursy, a figurka jest dodatkiem, wbrew pozorom. Jest taką zachętą, żeby to kupić. A No jest, jeszcze to się tak wtrącę niegrzecznie, że w przyszłym roku ma być Plukon w Microfighterze, więc tym bardziej się jaram, bo znowu będą się ludzie rzucali, że taka figurka, którą tam teraz jest też mega warta, tak samo z Fraunem było, że była mega warta, teraz wyszła w zestawie, który no, moim zdaniem nie powala, bo jest po prostu z szarym plackiem. Mimo że to jest odtwarzanie sceny z Asoki, to jednak no, ten zestaw mi się nie podoba, tym bardziej, że jest zablokowany i zablokowany przez Lego, jest tylko w Lego Store dostępny. Więc też jest no, trochę błąd. I jeszcze z takich zestawów, no to wiadomo, wielki powrót, no już coraz częstszy powrót tych statków w skali MIDI. No to są zbieracze kurzu, ale jednak jest w końcu okręt separatystów i to jest wielkie wydarzenie dla fanów Gwiezdnych Wojen, bo jednak ta niewidzialna ręka to jest coś. Był też Tantif i Sokół i w przyszłym roku pojawiają się kolejne okręty, ale też dużym wydarzeniem jest, bo to mówimy o 25-leciu Mrocznego Widma, to tak, ale kalendarz adwentowy. To jest moim zdaniem jeden z najlepszych zestawów, jaki wyszedł w tym roku. Ze względu na figurki, jakie są, nawiązania, jakie są, bo jest ta puszka z mini zestawami ze starych gier Lego, no w ogóle z gier Lego Star Wars, jest X-Wing w barwach z pierwszego zestawu, czyli ten szarawy X-Wing, jest ten TIE Fighter niebiesko-czarny, a nie ten taki szarawy jak z późniejszych filmów. Nowocześniony, no jest dużo nawiązań i no każdy ma coś dla siebie, bo i fani seriali, i fani prequeli, sequeli, tak, bo wbrew pozorom ten Pretorianin jest z Mandalorianina, ale no to jest jawne nawiązanie do Pretorian z najwyższego porządku. No i fani też oryginalnej trylogii. Skeleton Crew to jak sobie na razie radzi, tak? Jak chodzi o cen, to tak przez sentyment pół na pół, czy nawet spoko? Serialowo podobno jest słabo z oglądalnością, ale to zawsze jest pewna próbka i to tym bardziej amerykańska. No ludzi nie jara to, bo jak to wcześniej mówiliśmy, to jest coś odświeżającego i nie jeździ na nostalgii
z postaciami, tylko na takiej nostalgii starych filmów, które się oglądało. Tym bardziej marketing w social mediach, oni zawsze dają, to nie wiem, takie rozdzielczość jak na tych kwadratowych telewizorach kineskopowych, dodają ten filtr taki, że jakby się psuł telewizor i że dają muzyczkę, to są Majora Toma, tylko w wersji właśnie gwiezdnowojennej, no i duży nacisk na syntezator. Liczę, że ten serial, nawet jak się nie dobije do topki, to przez budżet, o którym na razie nie wiemy, poza tym, że Jude Law pewnie mnóstwo kasy zgarniał, że będzie odnowiony, no bo jednak, no sorry, że to powiem, no dzieciaki nie są znane, to nie będą ciągnęły dużo kasy. I nie trzeba ich aż tak opłacać. Potem wiadomo, że będzie rosło, ale mam nadzieję, że przez to, jaka w ogóle jest atmosfera w fandomie, że ludziom się ten serial podoba. A jak nie oglądają, to dają sobie spokój, a nie piszą o tym codziennie w internecie. Więc mam nadzieję, że przez to, że ludzie tak ciepło przyjęli ten serial, to będzie odnowiony. Ja to tutaj sobie przeszedł, bo tak nagle wróciłeś do Skeleton Crew, a co z tym kalendarzem? No nie powiedziałeś, jak tobie się podoba. No tak. No w sensie mi się bardzo podoba pozytywnie. Po pierwsze jest klon, po drugie będzie świątynia Vadera w wersji mini, która się fajnie prezentuje. Ogólnie hopki są spoko, tylko jednej rzeczy ciągle nie kumam, jak chodzi o Luka, czyli po co mu zmienili fryzurę, bo jego stara wersja już była spoko. A tak no to co, no Pretorianin jest fajny, Leia, no jak Leia, no fajna. Ahsoka, no to nowa wersja, przynajmniej nie trzeba kupować tego zestawu za 300 około. No cóż, no mi się podoba, wyjątkowo tym razem wszystko. Cieszy mnie to bardzo. A wracając znowu do Jedajki, mówiłeś o tym, że no, są duże szanse i duży hype jest teraz na tego Andora. To wiadomości o ewentualnym sezonie trzecim będą dopiero po premierze, czy myślisz, że już wcześniej się zdecydują? Nie, serial był z góry ustalony na 2 sezony. Miało być więcej, ale się dogadali do 2 sezonów i drugi się kończy chwilę przed Łotrem. Ja, no czyli tu jasne jest. Więc to może być dobry maraton, bo to będzie teraz podzielony 3 odcinki, 1 rok. Tak się zbliżamy do czasu Łotra. Czyli można sobie zrobić maraton 3 ostatnie odcinki Andora, Łotra i Nową Nadzieję. I to może być taki porządny seans na wolny czas. No w sumie to zanim to wyjdzie, to będą wakacje, załóżmy, że się Andor kończy. No to nikt nie będzie to w wakacje oglądał, no to świątecznie zrobić sobie taki świąteczny duży maraton. No to dzieciaki wiadomo obejrzą, mówię o starszych ludziach, którzy nie mają zbytnio czasu. Znaleźć sobie takie jedną sobotę wolną i zrobić sobie taki maraton, to może być coś. Oczywiście jeśli Andor będzie dobry, ale zakładam, że będzie. No, chyba każdy ma taką nadzieję. Pszczelarzu, jakieś pytania jeszcze? W sensie, no bo ja Skeleton Crew kojarzyłem tak od roku lub 2, bo ciągle było opóźnienie i tak dalej. Czemu było to opóźnienie tak w ogóle? No się to i strajki, i to, że pozamykali pandemia i to też warto zaznaczyć, że Gwiezdne Wojny żyją w ekosystemie Disneya. I żeby seriale się też nie pokrywały w Disneyu i nie zabierały sobie oglądalności i zatapiając oba seriale. Więc teraz wychodzi Skeleton Crew i nic na razie obok wielkiego. Poza tym, że teraz będziemy mieli teraz wychodzi chyba What If Marvela, ale to jest animacja i to jest konkretny target, a jednak Skeleton Crew celuje w trochę większy. Tak jak mówiłem, te 2 pokolenia pewnie i trochę mojego. Więc było zamieszanie, tak samo dużo się o tym dowiadaliśmy z serialu, to co przekładali, już byśmy rok temu pewnie go obejrzeli, ale moim zdaniem lepiej, bo dobrze się po prostu wcelował w klimat, jaki panuje w fandomie Gwiezdnych Wojen i w ogóle nie tylko w fandomie, ale ludzie, którzy już mają potem Gwiezdne Wojny i chcieli zobaczyć coś odświeżającego i to jest odświeżające, moim zdaniem. Czy komuś to się podoba serial, czy nie, musi powiedzieć, że to jest odświeżające, to jest coś nowego.
Okej, a wracając do Lego, to jaki zestaw najbardziej byś chciał mieć lub stworzyć, jeśli go nie ma? Kurczę, nie wiem, znaczy się w przyszłym roku będą zestawy na 20-lecie Zemsty Sithów i 10-lecie Przebudzenia Mocy. Więc i z tego, co plotki mówią, no to już wyrzucą się ze wszystkich pomysłów, jakie każdy miał. Jeśli ktoś sobie właśnie takie pytanie zadaje ludziom w moim wieku, to faktyczni Marines, czyli ci czerwone klony, które strzelają Mundiego, które się prawdopodobnie pojawią w przyszłym roku. Więc ciężko mi odpowiedzieć, może chciałbym, nie wiem, o kurczę, zestawy, które bym chciał, by zbierały kurz niepotrzebnie. Jestem trochę za stary na bawienie się, więc egzekutora już mam, więc mogę powiedzieć, że najlepszy, mój ulubiony okręt jest, mam go i więcej do szczęścia nie potrzebuję. Ale nie wiem, no, druga Gwiazda Śmierci, no, sceny już z walki Luka z Vaderem w szóstej części, no mam i jestem też zadowolony. Więc ciężko mi sobie wyobrazić jakiś zestaw, który miałby być jakiś efekt wow, moim zdaniem. Może coś z Andora? Chociaż nie da się zrobić zestawów z Andora dla dzieci. No, więzienie, gdzie dokonuje się egzekucji, no to chyba nie jest dobry pomysł, żeby się dzieci bawiły. No, nie wiem, to jest takie pytanie, na którym trzeba naprawdę usiąść, zobaczyć, jakie wyszły zestawy. O, nie, dobra, mam zestaw. I to będzie kontrowersyjne, bo to mówię z mojego najmniej ulubionego filmu Gwiezdnych Wojen, bo chodzi o Atak Klonów. Wyszedł w 2002 roku zestaw, gdzie Anakin właśnie bierze ten ścigacz i goni Zamu Esel na kursant. I wyszedł tylko raz ten zestaw i w ogóle nie był odnawiany. A to są po prostu świetne modele statków, ścigaczy, bo przypominają te właśnie wyścigowe samochody, którymi Lukas się właśnie interesował, jak był młody. I to widać właśnie po karoserii, po kolorze, że są właśnie tak zróżnicowane. Więc jeśli miałbym jakiś zestaw, to ten. Mimo że w ogóle nie przepadam za Atakiem Klonów i jakoś ten film mnie nie rajcuje, to tak ten zestaw bym odnowił w 100%. Muszę przyznać, że mnie zaszachowałeś. W ogóle się tego nie spodziewałem. No właśnie też, bo tak zacząłem myśleć i gdzieś mi wyskoczyła się dyskusja nad tym zestawem, że Lego nie odnowiło, a to jest całkiem pomysłowe, bo nawet jak ktoś nie lubi, to są 2 fajne ścigacze i 3 fajne figurki. To ja tylko was sprowadzę na ziemię, bo z tego co pamiętam, to ci galaktyczni Marines mają prawdopodobnie być przy zestawie UT-80, a może tak Tak. to powiedzieć, a on ma kosztować no, rzędu 700 zł. No Więc tak, ale to- to mówimy o pieniądzach, o kwocie z katalogowej. Więc No zawsze tak, jest to też szansa, prawda, że, no też prawda. że te 200 max zejdzie. Po prostu jeszcze będą jakieś promocje. Poza tym nie oszukujmy się, ludzie się rzucą na te klony. No też Ja- prawda. No. Można i moim zdaniem to jest Lego sprawdza, na ile fani z mojego pokolenia są w stanie wydać. I kiedy powiedzą, że jest przegięcie. Bo o ile sobie narzekamy na ceny Lego, to ludzie kupują te Battle Packi, kupują te ATT i z Kodim, kupują masę tych zestawów. Więc jak wyjdzie ten UA ATT, to tak ludzie go kupią. Ludzie kupią tych Galaktycznych Marines, bo to są jedne z najbardziej taki must have figurek moim zdaniem, bo one nigdy nie wyszły. No tak, A co to prawda. było UA ATT? To jest ten taki czołg, on jest na Magito, w tym montażu rozkazu 66, to jest ten czołg, który właśnie na tym moście się tak wybucha, przewraca do góry nogami i ci galaktyczni Marines idą za Kiadi-Mundi, im się zatrzymują i go rozstrzeliwują. Ten ma takie wielkie działo na plecach, to jest... Aha, dobra, można- wiem, który. No, znaczy, mam nadzieję, nikt nie da, nikogo to nie obchodzi ten statek, bo go widać przez chwilę dosłownie. On miał kiedyś wyjść, jest chyba w którymś książce, przewodniku Lego, chyba tam właśnie z prototypami. I on miał być właśnie prototypem, ten maszyna, ale nie trafiła do produkcji. No i teraz wraca w końcu. No, na to 20-lecie z tego co widziałem. Tak, to na pewno. Już
widzieliśmy to logo z BB-8 na 10-lecie Przebudzenia Mocy, to jeszcze właśnie trzeba czekać na to 20-lecie Zemsty Sithów. Bo można mówić dużo o tym filmie, ale ludzie się rzucą na każdy merch, który wyjdzie teraz w maju. Nie oszukujmy się, można walczyć z rzeczywistością i to, co ludzie nadal myślą o prequelach, nie w internecie, bo nadal jest wielka obraza do George'a Lucasa za to, co zrobił z tymi z Gwiezdnymi Wojnami, to internet kocha to i internet robi ten taki szumny, ten szeptany marketing i gdy Lego będzie wysyłać do testowania różnym influencerom i nie tylko Lego, ale w ogóle te pluszaki, wszystko, to ludzie będą rozpowiadać, jaki to Zemsta Sithów jest super i żebyście kupować te zabawki. No, samo to, że jest plotka o Battle Packu 327 batalionu, czyli tego Blaya, takie żółte klony z Felucji, co zastrzeliły Aile Sekurę. A wiem, I które. podobno to ma być Battle Pack. To ludzie też się na to rzucą. Na to, jak już na to się rzucą, to jak oceniasz ten zapowiadany powrót Gwiazdy Śmierci? Bo to ma być wydatek ponad 4000 zł. Zależy, jeśli to będzie szara kula za 1000 zł, to nie. Nie, jeśli mówię to o będzie 4000. Tak, bo to jest $1000, przepraszam. No właśnie. 4000. No to trochę słabo. Jeśli to miała być druga Gwiazda Śmierci, czyli miałaby to jeszcze nieukończone panele, to jeszcze okej. W sensie ja nie rozumiem, bo i tak tego nie kupię, nie wydam 4000 na kulę. Ale jeśli to byłaby gwiazda, która na przykład, tak jak ten zabawkowa gwiazda z odtwarzanymi scenkami, czyli na przykład będzie tylko te gwiazdy dla dorosłych, więc będzie to kula cała, ale można ją otworzyć na pół i będzie się miał scenki z Nowej Nadziei, z Powrotu Jedi, to jeszcze okej. No tak, to jeszcze brzmi konkretnie. W sensie okej dla kogoś, kto kupi. No tak. Dobrze, bo ja widzę, że powoli będziemy się zbliżać do końca, mimo że was nie poganiam, ale nim będziecie chcieli jakieś ostatnie ciekawostki dać, to trudne pytanie, czyli marzenie na 2026 rok. O zestawie Lego już powiedziałeś, to 6. czy 5.? jejku, piąty, widzisz, piąty, bo ja tak się skupiłem, ja już lecę do przodu, już mówię. Na 2025. Znaczy, Gwiezdnowojenne. Oczywiście, Gwiezdnowojenne. No to, tak jak mówiłem na początku, żeby cokolwiek się z filmami ruszyło, żeby te zapowiedzi już były takie porządne, bo kolejny raz zapowiedzenie filmu i w ogóle mówienie o nim, że tak wychodzi, w ogóle nie wychodzi, to tragedia. Na pewno zobaczymy jakąś zapowiedź Mandaloriana i Grogu. Moim marzeniem jest, żeby Andor był dobry, jeszcze jakby był hitem z widownią i było dużo ludzi by to oglądało, to by było super. No, mam nadzieję, że będą jakieś dobre zapowiedzi serialowe, bo po drugim sezonie Asoki nie wiemy nic serialowego, aktorskiego, co wyjdzie. Mam nadzieję, że Filoni wpuści do siebie ludzi od scenariuszy i zacznie mu mówić, bo jeśli drugi sezon Asoki ma wyglądać dialogowo jak pierwszy, to ja się załamię, bo drugi raz tego nie przeżyję po prostu z tymi drewnianymi dialogami. Klockowo mam nadzieję, klockowo już chyba wiemy też zestawy, jakie wyjdą, to mam nadzieję, że nie wiem, wpadnę na jakiś pomysł, albo nie bawię się w hazard, ale znajdą się pieniądze na te Lego, bo to tych Lego w przyszłym roku wychodzi dużo i dużo fajnego wychodzi. No i mam nadzieję, że jakieś książkowe zapowiedzi będą dobre. W sensie mówię za granicą, bo w Polsce będą po prostu tłumaczenia książek z tego roku, więc na 80% wiemy, co będzie przetłumaczone. Ale w przyszłym roku z tych anglojęzycznych wychodzi trylogia właśnie o narodzinach Imperium. To się dzieje zaraz po Zemście Sithów i to jest po prostu taki książkowy Andor. Tak ludzie to tak zapowiadają, gdzie będzie Mon Mothma, Saw Gerrera i Bail Organa i tą książką się jaram, bo na razie jest pierwsza część i za pierwszą część odpowiada Alexander Fred, który pisał Battlefronta książkowego, pisał Łotra książkowego i pisał Eskadrę Alfabet. Więc teraz wyrzucenie go właśnie z tego uniwersum pisania bitew i pisania politycznych thrillerów może być ciekawym doświadczeniem. No cóż, no to filmowo czy tam serialowo, no to po pierwsze mam nadzieję, jak już mówiłem, że Manda i Grogusa nie zepsują. Jak chodzi o Lego, no to albo kantyna od Manda, albo jakiś fajny battle pack z klonami, tak jak ci, którzy załatwiają Isle Secure. No i co, no
Liczę, że ten Andor będzie dość podobny do poprzedniego sezonu, ale taki nie aż zbyt podobny. Nie wiem, to chyba tyle. No to ja, jeśli mogę się dołączyć, to z kolei chciałbym wreszcie znaleźć czas, żeby troszkę ponadganiać, bo czasami nie wiem, o czym mówicie, jeśli chodzi o te seriale animowane, więc no, przydałoby mi się odrobina więcej czasu. No i też mam nadzieję, że moc będzie z wami. No, to teraz każdy jakieś ostatnie zdania. Coś chcesz, nie wiem, dodajka życzenia może? No, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i utrzymania się z postanowieniami od 1 stycznia. Żeby ta siłownia nie była tylko przez tydzień odwiedzana. Te noworoczne na pewno, bo już tutaj będziemy tuż po okresie świątecznym, ale więc mogą niektórzy, no ale to tak niech mają, że my pamiętaliśmy o nich przed. Pszczelarzu? No to ja dość podobnie. Wszystkim wesołych świąt, miłego gwiezdnowojennego roku następnego. Nie wiem, do zobaczenia, papa. No to ja po prostu do siego roku i żebyście wszyscy mieli więcej czasu w nowym roku. Dzięki. Do następnej razy. Oczywiście wolnego, papa. Cześć wszystkim.